jest dla mnie równość? Równość jest jak tlen, to znaczy ona powinna być i w ogóle nie powinniśmy o niej rozmawiać, bo wszyscy ludzie rodzą się równi, w tym sensie, że nasze wykształcenie, nasza płaca, możliwość awansu nie powinna zależeć od płci. A jak jest w rzeczywistości? Mamy szklany sufit, przez który kobiety tylko widzą awansujących mężczyzn. Mamy tak zwaną lepką podłogę, czyli zawody najniżej płatne, najmniej prestiżowe przypisane są kobietom. Mamy ruchome schody, czyli w środowiskach sfeminizowanych to mężczyźni bez żadnego wysiłku awansują. I mamy wreszcie rzecz widoczną także na uczelni, czyli tak zwany przeciekający rurociąg. Co on oznacza? Że im dłuższa ścieżka kariery, tym więcej kobiet i ich potencjału wycieka po drodze. W Polsce osoby, które kończą wyższe studia, to 52% kobiet. W całej Unii Europejskiej kobiety, które są profesorami, to zaledwie 15%. Czy zatem mamy mniejszy potencjał naukowy? Czy jesteśmy mniej zdolne? Nie, po prostu mamy więcej przeszkód i to świadczy o braku równości. I wreszcie rzecz ostatnia. Nie dajmy sobie wmówić, jak w żarcie o tej lodówce wnoszonej na 3. piętro. Bo tak naprawdę równość płci to nie jest walka kobiet z mężczyznami, ale jest to walka. Jest to walka ze stereotypami, ze źle rozumianą tradycją, z utrwalonymi przyzwyczajeniami, które jednym tworzą strefę komfortu, a innych, czyli nas kobiety, po prostu ograniczają. Płci na uniwersytecie. Może ten problem jest mniej palący niż w innych obszarach, ale na pewno występuje. Przede wszystkim trzeba usunąć te przeszkody, które nas kobiety ograniczają. Podam przykład. Jeżeli aplikujemy o granty, a kobieta w tym czasie wychowuje 2 małych dzieci, to bardzo trudno jest jej na przykład odbyć jakiś długoterminowy staż. Poza tym uważam, że należy zaczynać od rzeczy drobnych. To są programy równościowe. To jest zachęcanie dziewcząt, żeby rozwijały swoją karierę naukową. To jest wreszcie odejście od tego podziału, że kobiety to humanistki, natomiast umysły ścisłe to mężczyźni, bo żadne badania tego nie potwierdzają. I rzecz może drobna, ale istotna, taki błąd, na którym ja też się wielokrotnie złapałam, czyli nasz język. Język, który jest często wykluczający, bo mówimy, no to teraz czas na męską decyzję. Z drugiej strony mamy na przykład, takie babskie gadanie w odniesieniu do studentek. I to jest język, który stygmatyzuje, więc zwróćmy na to uwagę i zadbajmy też oprócz edukacji o tę stronę takiego wychowywania młodzieży, ale również mężczyzn, studentów na feministów, ponieważ kiedy nie ma tej równości, to wbrew pozorom bardzo dużo tracą też mężczyźni i to jak postrzegają swoje role.